Jest środa. Na sobotę mamy bilety do Aten. No i dzisiaj w środę musimy zrobić badanie. Test. Właśnie jedziemy zrobić ten test. Wystarczy człowiekowi powiedzieć, że mógł być chory, już od razu się czuje chory. Ja się czuję już chora, ale dobrze, spokojnie. Boisz się? Boję się. Grecja wprowadziła taki obowiązek przedstawienia testów, także na granicy trzeba pokazać wyniki testu, negatywne wyniki testu. I sprawdzają na lotnisku, i sprawdzają na polskim lotnisku, sprawdzają na greckim lotnisku. No i jeszcze losowo wybierają do testowania. I teraz czytałem taką sytuację, czytałem taką relację, że wszyscy z wycieczki mieli test zrobiony, przedstawili wyniki i tak pół wycieczki przetestowali na miejscu. Więc taka jest historia. No. Jutro planujemy wyjazd do Grecji. No i sytuacja jest taka, że 2 dni temu zrobiliśmy test. Mieliśmy pobranie. Wczoraj miały być wyniki, nie było. Dzisiaj przez cały dzień czekaliśmy. Moje wyniki były o 7, o 19, a Marcina wyników nie ma. Jest już, która jest? 9, 21 i wciąż nie ma. A jutro rano samolot. Co to będzie? Jedziemy do Modlina na lotnisko. Ale sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna. Jeszcze wczoraj zamierzaliśmy jechać razem. Planowaliśmy jechać razem. A tu sytuacja się zmieniła. I mój wynik, no jak wiecie, trzeba zrobić test na COVID przed wyjazdem do Grecji, więc zrobiliśmy. Mój wynik jest negatywny, a Marcina nierozstrzygający, tak? Tak to się nazywa? Tak. Pierwsza to historia była taka, że obiecali nam w firmie Synevo zrobić w ciągu 48 godzin maksymalnie, bo powiedzieli, że będzie w ciągu 24 godzin. Minęło 47 godzin, a wyniku nie ma i się nie zapowiada, więc zaczęliśmy dzwonić do firmy. Okazało się, że moja próbka to w ogóle gdzieś zginęła. No i ostatecznie dostaliśmy wieczorem wyniki. Co prawda to było tuż przed wyjazdem, wczoraj wieczorem. No i moje wyniki były nierozstrzygające, co oznacza, że że nie mogę jechać do Grecji. Dlatego, że Grecja wymaga wyniku rozstrzygającego. Zawożę Agnieszkę i zobaczymy, co będzie dalej. Ja z kolei umówiłem sobie test na poniedziałek rano, że zrobię drugi test. Może wyjdzie inaczej. Jak wyjdzie inaczej, to jadę. A jak nie wyjdzie, to będziemy myśleć, co robić. No, więc ja jadę. Będę czekać w Atenach na Marcina. No i zobaczymy, co dalej. Keep dancing with the devil, but it is alive.
metrze. Doleciałam przed chwilą, przeszłam przez te wszystkie formalności. No i jadę do miasta na plac Syntagma. Bilet metra kosztuje stąd 9 euro. No i jedziemy. Jestem w Atenach. Będę tu kilka dni sama. No i tak sobie pomyślałam, że to jest świetna okazja, żeby Wam troszkę pokazać Ateny. Proszę, na przykład to... Nie, no żartuję oczywiście. Myślę, że są tu trochę przyjemniejsze miejsca niż ten płotek. A to powolutku. Na lotnisku w Modlinie było pustawo. W samolocie było pustawo. No i w sumie tutaj w Atenach też tłumów nie ma. Fajnie chyba. No pewnie, że fajnie. Miałam wygodnie na tym samolocie. Miałam cały rządek dla siebie. Jestem w okolicach Muzeum Archeologicznego. No nie jest tutaj bardzo fajnie na razie. No ale nic. Idziemy. Dzisiaj nie robię nic wielkiego, tylko się szwendam. Co też jest bardzo przyjemne. Chociaż dzielnica taka sobie, ale życie mieszkańców można się wczuć w ten klimat. No to gdzie tu iść? W którą stronę? Pójdę tam. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here. Tutaj za nami jest Muzeum Numizmatyczne. Swego czasu to była najbardziej elegancka rezydencja w Atenach. Dziś to już nie jest rezydencja, tylko muzeum. No, ale co ciekawe, należała do niejakiego Szilmana, który był najpierw był kupcem, dorobił się i później no to była kariera w stylu chyba wieku XXI. Rzucił korpo i poświęcił się swojej pasji. Zasłynął tym, że odkrył Troję i Mykeny. No i zasłynął też tym, że jeżeli jakiś artefakt nie pasował mu do jego koncepcji, to go niszczył. Więc wymachiwali, zrobili tutaj bardzo ładny pokaz, stanęli, no i tutaj taki pan, jakiś strażnik podchodzi do nich cały czas i poprawia im strój, sukieneczkę, przygładza fałdki, podwiązki poprawia. Na zmianę warty warto przyjść wcześniej z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest tłum. Jeśli przyjdziecie później, to będziecie oglądać z 10. rzędu. A drugi powód jest taki, że tu przyszłam o 11:30
i panowie już zaczęli wymachiwać nóżkami, więc już się coś dzieje wcześniej. No, dla mnie, ignoranta, wygląda to hecnie, no, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że cały kontekst jest poważny, no bo w końcu to jest Grób Nieznanego Żołnierza. Ciekawa jestem, bo wszystko robią super synchronicznie i czasami mają przerwy i po pewnej przerwie zaczynają razem ruch. Ciekawe, jaki mają system, czy odliczają sobie, czy mają jakiś system sygnałów, nie wiem. No, w każdym bądź razie robi wrażenie i bardzo polecam. Niedziela, 11, lepiej przyjść w pół do i zobaczyć to. Wchodzimy do Ogrodu Narodowego. To jest park położony na tyłach parlamentu. Ogród ten założyła żona króla Ottona I. Bo tutaj, gdzie jest teraz parlament, to kiedyś był Zamek Królewski. No. Jesteśmy w Ogrodach Królewskich. Kiedyś tak się nazywały, Ogrody Królewskie. A teraz Narodowe. Tak. W ateńskim parku, jak to w parku. Rodziny z dziećmi, papuszki wiją sobie gniazda na drzewach, pan rozmawia z gęsią, a na trawniku leżą antyczne kolumny, jak to w parku. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz, to będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.